Dzień dobry, witam serdecznie na moim kanale. Jeżeli jesteś tutaj pierwszy raz, ja nazywam się Sylwia i tworzę tutaj treści makijażowe. Jak widać lub nie widać, a mam nadzieję, że raczej nie widać, będziemy robić sobie dzisiaj make-up no make-up. Także jeżeli jesteście ciekawi, jak powstał ten makijaż krok po kroku, zapraszam serdecznie do oglądania dalej. No więc jeżeli chcemy zrobić sobie taki makijaż, którego nie widać, trzeba sobie faktycznie fajnie przygotować skórę. I powiem Wam szczerze, że jak normalnie nie używam sobie baz pod podkład, tak na co dzień faktycznie nie mówię tutaj o jakichś większych makijażach, tak teraz zdecydowałam się, że spróbujemy zrobić to z bazą. I ja tutaj będę używała tej bazy z Elfa. Tak, w ogóle zrobiłam paznokcie, już Was nie straszę. Będzie to baza z Elfa. Dlaczego? Bo ona mi robi właśnie taką fajną skórę, więc dam sobie jej niedużo, taką jedną pompeczkę, bo zawsze nawalę jej za dużo, a potem się cała kleje, więc dam sobie ją tak dosłownie na centralną część twarzy. Dobra, zobaczymy jak to wyjdzie i mam nadzieję, że moje włosy nie wkręcą się w mikrofon, bo inaczej będziecie słyszeć nic. Ja wciąż mam katar generalnie, trzyma mnie i nie chce mnie puścić, więc ciekawa jestem, czy ta baza mi pomoże utrzymać podkład na nosie. Śmiech przez łzy tak zwany. Dobra, szczerze nie lubię jej nakładać. Lubię się nią bawić na ręce, ale nie lubię jej nakładać. Jest taka strasznie dziwnie lepka. Dobra, myślę, że to wystarczy. Wezmę sobie te kłaki do tyłu. I teraz tak, jeden z takich fajniejszych moich trików, kiedy chcę zrobić taki make-up no make-up, to będę sobie mieszała taki krem BB z Kiko Milano i podkład też z Kiko Milano. Mogłabym wymieszać ten podkład True Match z L'Oreala z tym, że tak powiem, BB kremem. Natomiast nigdy tego nie robiłam i trochę się obawiam, że to pójdzie w bardzo złą stronę, a te dwa gagatki już u mnie są dosyć sprawdzone. Nieraz robiłam też mieszankę wybuchową tych dwóch produktów, także wydaje mi się, że nie będzie tak źle. Co teraz jest ważne, nakładam więcej tego BB kremu niż podkładu, natomiast podkład dodaję tylko po to, aby trochę rozjaśnić ten BB krem. Dlaczego? Bo kupiłam za ciemny. A podkład teraz jest dla mnie za jasny, więc dodaję sobie mniej więcej taką mieszankę. Jeżeli zobaczę, że kolor nie jest satysfakcjonujący, oczywiście trochę pozmieniam te proporcje. Natomiast zazwyczaj tak mniej więcej proporcjonalnie jakoś mi się to udawało rozegrać. Także mamy teraz super mieszankę wybuchową i nakładam to teraz na twarz. Mam nadzieję, że kolor będzie dobry, bo inaczej będę musiała kombinować, a ja bardzo nie lubię kombinować, jeżeli chodzi z takimi rzeczami, bo zawsze jak zaczynam kombinować, kończy się to gorzej niż na samym wstępie, więc no, już mnie trochę znacie, to doskonale wiecie, że jak ja zaczynam coś kręcić, wymyślać, to zazwyczaj nie wygląda to jakoś fenomenalnie. Włosy jednak wszystkie do tyłu lecą, sorry. W ogóle znalazłam taką ogromną gąbkę. Ej, naprawdę, ja kocham przeprowadzki, czytaj nienawidzę. Ja połowę rzeczy pokupiłam i teraz znajduję w jakichś randomowych kartonach, na przykład gąbeczkę znalazłam i się zastanawiałam w zasadzie, miałam tyle gąbek, musiałam ostatnio dokupić, bo nie potrafiłam żadnej znaleźć, a tu niespodzianka. I w ogóle ten krem BB też się tak klei dziwnie do twarzy. I to już nie jest kwestia tej bazy, bo ona zawsze mi tak robi. A wydaje mi się, że teraz ma zdwojony efekt i jest już w ogóle lep. Ale wygląda to całkiem przyjemnie. Oczywiście wklepuję to wszystko gąbeczką. Nie dlatego, że mam jakiegoś bifa z pędzlem. Trochę mam, bo zazwyczaj nie podoba mi się, jak wygląda podkład na mnie nałożony pędzlem. Ale właśnie dlatego, że wygląda to naturalniej. O matko, mój katar! Zbieram sobie jeszcze, ale to akurat robię za każdym razem, zbieram sobie po prostu gąbką wszystko to, co mi zostało na ręce, bo ja się po prostu potem upapram. A po co? Po co sobie komplikować życie? Generalnie w tym makijażu nie będzie jakoś dużo kroków, no bo wiadomo, jeżeli chcemy, żeby coś wyglądało naturalnie, to też nie możemy przesadzać. Ja lubię przesadzić w makijażu, więc generalnie takie make-up no make-up u mnie zazwyczaj nie działa, bo ja zawsze coś dokombinuję, zakasam rękawy i co robimy dalej? Ja sobie powrócę na stare śmieci i użyję sobie tego konturowania z NYXa, ten gagatek.
bo mam nadzieję, że tak jak dobrze go zapamiętałam, on jest trochę delikatniejszy niż ten, co teraz używam z Catrice, więc nakładam go bardzo niedużo i wklepuję od razu. Ej, to chyba nie był dobry pomysł. Nie używajcie może tej bazy pod takie dziwne połączenia, bo ja sobie właśnie zdzierałam podkład, a on mi nigdy tak nie robił. Oh jeez. Bo to wygląda fenomenalnie. Dopiero tutaj zaczęłam to wszystko, że tak powiem, klepusiać. Ja to naprawię. Wracamy do Catrice. Bo mam nadzieję, że jak nałożę trochę rzadszy produkt, to będzie mi łatwiej to trochę rozblendować może. Dobra, klepiemy i może tym mi się uda to zamaskować. Dobra, jako tako to wygląda. Na drugiej stronie nakładam tylko tego Catrice. I widzicie, to jest to, że ja tutaj kombinuję i zawsze jak ja coś kombinuję, to potem wykombinuję. No i tak to się kończy. I teraz znowu będę próbowała różnych rzeczy. A dlaczego? Bo mam tutaj taki róż w kredce, tylko że ja już nie będę chyba kombinowała. Ten jest taki bardzo fajny, delikatny kolor, taki naturalny, więc ja go sobie nałożę, że tak powiem, na łapkę. Tak on wygląda. On wygląda barbiowo, o ile taki wyraz istnieje. Ale nałożyłam sobie go na rękę, teraz dopiero idę na gąbeczkę i dopiero teraz będę sobie nakładała go na policzek, ale nie w dużych ilościach. W sensie staram się tak faktycznie tylko delikatnie go nałożyć, żeby dawał taki mega naturalny efekt, bo wiadomo, nie wiem jak wy, ale ja mam włosa na twarzy. Ale ja mam dość duże rumieńce na twarzy, więc jeżeli ja nie przykryję wszystkie, to samo robię na drugiej stronie. To nie będzie to wyglądało totalnie naturalnie, więc wklepuję sobie w gąbeczkę i nakładam po drugiej stronie twarzy. I co teraz robimy? I teraz idziemy sobie do korektora. Korektor będzie z Kiko Milano w numerku 13, proszę bardzo. I nakładam go w bardzo niewielkich ilościach. Jak na mnie, to są bardzo niewielkie ilości, bo ja zazwyczaj korektora walę po prostu jakby jutro miało nie być. Tu na powiekę trochę dam, tak delikatnie, dosłownie. Ej, przyznacie, na mnie to nie jest dużo. To jest minimalnej ilości. Dobra, no i wklepuję sobie tutaj pod oko i w powiekę. Teraz się tak przyzwyczaiłam do robienia kresek i w ogóle takich bardziej kolorowych powiek i teraz aż mi dziwnie, wiecie? Bo ja wiem, że to oko nie będzie dzisiaj jakoś super wymalowane i się tak zastanawiam, co ja robię ze swoim życiem. No i jak wyglądamy już całkiem sympatycznie, to możemy sobie przejść do pudru. I ja sobie użyję tego sypkiego pudru z Actione, tylko że właśnie w małych bardzo ilościach i nałożę sobie go takim pędzeleczkiem, nabieram i odklepuję jeszcze w denko i dopiero będę przypudrowywała całą twarz, ale właśnie jak możecie zauważyć, nie wiem czy jesteście pierwszy raz właśnie u mnie na kanale, czy kolejny z rzędu, to ja zazwyczaj tego pudru daję bardzo dużo, bo ja się bardzo wyświecam w ciągu dnia, więc oczywiste jest to, że ten puder po prostu się aż sypie. Szpachlą możecie go zdejmować, a teraz daję go bardzo malutko, tylko żeby mi się nic nie lepiło na twarzy z kosmetyków. I teraz tak, tu już akurat trochę pokombinuję, bo ostatnio próbowałam skonfrontować się z tą kredką do oczu. Ona by mi świetnie pasowała, bo jest brązowa i chciałam tylko i wyłącznie na linię rzęs. Kredka z Revolution w kolorze brązowym i zobaczymy, czy tym razem ze mną będzie współpracowała, czy też nie. Jedyne co chcę zrobić, to nałożyć delikatną kreskę przy linii rzęs, tak mega delikatnie. Jedyne co, to ona jest bardzo twarda. I wiecie co? Ja sobie dołożę jeszcze tylko troszeczkę tego ciemniejszego cienia w paletce z Kiko Milano. Cały test makijaż tą paletą możecie zobaczyć tutaj na górze w rogu, bo zrobiłam dosłownie cały makijaż tylko jedną paletą, tą dokładnie. Są to 4 cienie, więc wydaje mi się, że to jest w ogóle świetna alternatywa, żeby też troszeczkę zaoszczędzić i faktycznie zaoszczędzicie miejsca w kosmetyczce, także tak. No i teraz sobie palcem troszeczkę rozblenduję, zetrę ten cień. Fajnie to wygląda, nie? Delikatnie przyciemniło tą linię rzęs, ale nie widać tego jakoś specjalnie. I powiem Wam, że po tym filmie ja faktycznie zaczęłam używać tej palety na co dzień. Ja się w niej zakochałam.
Ma bardzo fajny pigment, jest wygodna, jest malutka. Na pewno ze mną na wakacje teraz pojedzie, bo nie zajmuje dużo miejsca przez to, że ma tylko 4 cienie. Dobra. I na tym możemy zakończyć epokę cieni w moim makijażu. I zgadnijcie co? Kupiłam sobie w końcu nowy tusz, ale żeby Was to nie zmyliło. Po raz kolejny ten sam tusz, ale na moje usprawiedliwienie był na promocji i był 2 w cenie jednego i zrobiłam sobie zapas. I ja wiem, że ja w teorii powinnam może i testować jakieś nowe produkty, nowe tusze do rzęs, ale według mnie ten jest po prostu fenomenalny i ja zawsze będę go polecać. Amen. Więc zanim wytuszujemy rzęsy, podkręcę sobie je zalotką. No bo jeżeli ma być make-up, no make-up, ale ma być to makijaż, który, że tak powiem, zrobi nam ładniej w życiu, no to skoro i tak nie doklejamy żadnych kępek ani nic, to chociaż sobie możemy podkręcić te nasze rzęsy, co? Zalotka tutaj idzie w ruch, jak już dawno nie była, tak dzisiaj znowu wraca do łask. No i teraz oczywiście panorama. Mam nadzieję, że się będzie miło z nią pracowało, bo to jest pierwsze użycie nowego produktu, a jak doskonale wiemy, nie zawsze te nowe tusze są takie super, bo są po prostu za rzadkie. No i jeżeli chodzi o ostatni krok w tym makijażu, już będzie to tylko i wyłącznie błyszczyk. Ja generalnie chciałam użyć takiego totalnie bez drobin, ale chyba go gdzieś skupiłam w którejś torebce, więc użyję sobie takiego z drobinami, ale on też w zasadzie fajnie odbija światło, ale za to nie nakładam żadnej konturówki, bo według mnie po prostu te konturówki nie wyglądają tak naturalnie, jakby się tego chciało. Także w ten oto sposób wygląda już skończony makijaż make-up, no make-up. Koniecznie dajcie znać, co o nim sądzicie i co Wy byście na przykład zmienili w tym makijażu, jeżeli to byłby Wasz makijaż make-up, no make-up. Może czegoś się od siebie też nauczymy. Uwielbiam słuchać w ogóle o jakichś trikach makijażowych. Jeżeli macie jakieś właśnie swoje triki, dajcie znać w komentarzach. No i oczywiście zapraszam Was też na mojego Instagrama i TikToka, które będą się tutaj pojawiać obok mnie i oczywiście również linki będą znajdować się w opisie, tak samo jak cała lista kosmetyków również będzie na dole w opisie. No i jeżeli spodobał Wam się ten film i lubicie tego typu treści, zapraszam do lajkowania i subskrybowania, żeby nie przegapić kolejnych materiałów. No i ode mnie ja już Wam bardzo dziękuję za oglądanie. Do kolejnego. Pa pa! Pa pa! Pa pa! Good job for me.